Honda postanowiła umieścić model CB500X w segmencie Adventure. Dzisiaj postaram się sprawdzić, czy stało się tak zupełnie legitnie, czy raczej z braku lepszego miejsca. Zawieszenie o przedłużonym skoku doskonale radzi sobie na ostępach betonowej dżungli. Jednak obawiam się, że będzie trochę gorzej, kiedy pokazać mu jakieś prawdziwe wertepy. Co prawda regulacja wstępnego napięcia sprężyn pozwala na pewien zakres dostrojenia zawieszenia do np. obciążenia i podłoża, ale musimy pamiętać, że jednak struś nigdy nie wzbije się w przestworza, jeśli wiecie, co mam na myśli. Do prawdziwego terenowego zawieszenia temu w CB500X brakuje przede wszystkim skoku. Lagie mają nie tę grubość, a i zamontowano je chyba jakoś do góry nogami. W grubszym terenie motocykl ma kilka poważnych słabości, do których należy wspomniane już zawieszenie, a także idący z tym w parze zbyt mały prześwit. Do tego dochodzą nie te opony, które od razu podkulają ogon, kiedy pokazać im odrobinę sypkiego piasku. Gdyby tego było mało, nie da się bez takiej szwagrowej ingerencji w elektronikę motocykla wyłączyć układu ABS, a tym samym narzucić przecież tył motocykla z dohamowania. Nieco mniejszym, ale w poważnej turystyce motocyklowej równie ważnym problemem jest brak gniazda 12V, które trzeba sobie zamontować samemu, albo dopłacić za fabryczny montaż 123 polskie nowe złote. Z kolei na leśnych duktach przydałby się też zestaw handbarów, żeby mijane po drodze gałęzie nie chłostały kierownika bezlitośnie po kłychciach. Te ostatnie, to znaczy handbary, a nie kłychcie, dostępne są za 565 polskich nowych złotych. Prędkość maksymalna CB500X, jaką udało mi się osiągnąć na niemieckiej autostradzie, zaraz za Pruszkowem, to 175 km na godzinę. Za cenę niecałych 30 000 dostajemy całkiem sporo motocykla w motocyklu. Słusznych gabarytów jednoślad bardziej przypomina pełnokrwiste motocykle z segmentu Adventure niż wszystkie inne dostępne dla posiadaczy prawa jazdy kategorii A2. Jednocześnie przy masie 197 kg na sucho jest stosunkowo łatwy do ogarnięcia dla młodszych motocyklistów i przeciętnie jednak mniejszych gabarytowo motocyklistek. Wysokość kanapy ustalona na 83 cm to również krok w stronę wyżej wymienionych riderów. Jedyne, czego brakuje CB500X, to trochę mocy. 48 koni mechanicznych przy masie blisko 200 kg pozostawia pewien niedosyt. Na otarcie łez pozostaje zadowalający moment obrotowy 43 Nm, dzięki któremu, jak to w Twinach bywa, motocykl całkiem żwawo zachowuje się w dolnym zakresie obrotu. Rezerwa CB500X to 3 litry wapnia. Oznacza to, że od momentu zapalenia się komornika na wyświetlaczu pozostało nieco ponad 70 km do momentu, w którym silnik zacznie przerywać. CB500X kosztuje niecałą połowę tego, co Africa Twin. Ale czy jest czymś więcej niż połowa flagowego motocykla Hondy z segmentu Adventure? No moim zdaniem tak, i to znacznie więcej. To idealny motocykl na początek przygodowej jazdy na jednośladzie. Jego zawieszenie nie boi się lekkiego terenu, szutrów i leśnych duktów. A zwiększony nieco względem CB500F skok zawieszenia, który z przodu wynosi tutaj 135 mm, a z tyłu 150, z pewnym nawet lekceważeniem pokonuje wymyślne owoce pracy polskich inżynierów drogowych, nierzadko pamiętające jeszcze epokę wczesnego Gierka albo nawet późnego Gomułki.